Skoda Superb 2.0 TDI, kod silnika DFCA. Odmówiło posłuszeństwa na wakacjach. Auto chciało zostać nad morzem, a klient wolał wrócić. Także problem jest taki, że wpadł pedał sprzęgła w podłogę i nie ma sprzęgła. Przy okazji też klient zgłaszał problem z wyciekiem płynu chłodniczego. Zabieram się za robotę. Ściągamy osłonę. Na pierwszy rzut, jeżeli to jest kwestia wysprzęglika, który jest wbudowany w łożysko dociskowe, to zaraz będziemy widzieli wyciek między skrzynią a silnikiem. No co, widzimy jakiś tutaj wyciek. Sprawdzimy przy okazji to, czy to też nie wada fabryczna, że olej jest przepuszczany przez śruby wału. Nic na siłę, weźcie szmotek. Standardowo problem ze śrubą centralną piasty. O, cyk. Dobra. Reszta od góry. Jeszcze ewentualnie śruba tu. Tak, półośka wyjdzie. Półośki wyjęte. Od dołu skrzynia odkręcona. Jeszcze tu z tyłu jest jedna śruba trzymająca silnik ze skrzynią. Od tej strony sobie nakręci. O, tyk. Odkręcamy ją, zjeżdżamy na dół, wszystko z góry odkręcamy i zaraz skrzynia będzie na wierzchu. Odłączam akumulator, wyciągamy obudowę filtra powietrza, przepływka off. Na bok dajemy wszystkie przewody podciśnieniowe i działamy. Odkręcałem podstawę akumulatora. Tutaj widzę, ktoś alarm zamontował, bardzo inteligentnie. Zaraz musimy się tego pozbyć. Świetne miejsce na montaż sterowniki. Sterownik sąd. Dobrze. Wybierak ściągnięty. Odkręcamy przewody od lewarka i dajemy je na bok. Tu na bok. Odkręcamy przewód na power licznika. Years later. Odkręcamy teraz górną śrubę rozrusznika i dwie górne śruby trzymające skrzynię do bloku. Odpinamy wężyk z płynem
Ja stawiam go sobie do góry. Skrzynia jest już luźna. Montujemy wieszak i idziemy na dół. Spornik zamontowany. Możemy odkręcić sobie skrzynię. Łapa skrzyni out. O. Skrzynia lekko na dół. Starczy. I jedziemy do góry. Odkręcamy rozrusznik do końca, wyjdzie nam rozrusznik. Szybka akcja. O. I ta skrzynia trzyma nam się już tylko na tej jednej śrubie. Jedynie co musimy cały silnik troszeczkę przepchnąć do przodu ku chłodnicom. No, jeszcze przy okazji trzeba odkręcić flanszę, bo żeby będę samemu ściągał skrzynię, to żeby troszeczkę luźniej było i flansza tutaj o tą blachę osłonową się nie zaparła, to wygodniej będzie po prostu wyjąć skrzynię bez tej flanszy. No i to efekt, dlaczego pedał wpadł w podłogę, nie? Puściło właśnie łożysko oporowe, które jest zarazem pompą sprzęgła, wysprzęglikiem. Pompa sprzęgła jest pod pedałem. Ściągamy sprzęgło. O. Teraz to położymy się na stole. To jest przebieg 120 000. 120 000. Teraz jeszcze dwoma odkręcimy. Chwilę by pewnie jeszcze to pojeździło, ale klient zdecydował, żeby założyć nowy zestaw, więc tak czy siak wymienimy na nowe. Gdy przy okazji trzeba się jeszcze pozbyć wady takiej fabrycznej, to już troszeczkę powycierałem. Jest po prostu na śrubach za mało kleju, wiesz? W śrubach od koła zamachowego i cieknie przez nie olej. A dzieje się tak, że ze względu na to, że zmienił się dostawca wałów i prawdopodobnie no, trochę luźniejsze jest pasowanie tych śrub. O właśnie. Szczeniacz jest suchy, a cieknie przez śruby. I później ten olej jest rozbryzgiwany na dwumas. Jak widzisz, że masz bardzo mało kleju na tej śrubie, rozwiązaniem gwarancyjnym najczęściej jest to, że wymieniają śruby i troszeczkę głębiej kleju na śruby ASO nakłada i przykręca z powrotem. Odkręcamy wysprzęglik, który był głównym winowajcą tej wycieku oleju, a raczej płynu hamulcowego, bo to działa wszystko w układzie zamkniętym z układem właśnie płynu hamulcowego. No i tu wszystko ciekło właśnie ładnie. Będę widać, którędy przepuszczony. N śruby M7. I łożysko oporowe jest. Pierwsza faza dokręcania 60 N i później 90 stopni. I tyle.
Dobra. I 9. I 90 stopni. Pasuje. O, zestaw śrubek. I zakładamy komplet na auto. Najpierw ręcznie podokręcamy, tak żeby tylko docisk doszedł do koła zamachowego, a później dokręcamy śrubkiem 6 13 N, śrubkiem 7 20 N. I teraz 20 N dokręcamy. Speszamy sprzęgło. Najlepiej posłużyć się drugą osobą, która będzie w kabinie wciskać pedał. O. Przekładamy to o 180 stopni korek. Czekaj, coś. Ciąg dalszy, jeśli chodzi o Superba i zgłaszane przez klienta wycieki oleju. W tych silnikach najczęstszą przyczyną ubytku płynu jest albo nieszczelna pompa wody, albo wycieki przez rozszczelniony chłodniczkę kolektora. Problem jest tego typu, że niespełna miesiąc temu klient był u nas na wymianie rozrządu, więc zakładamy, że pompa wody jest ok. Natomiast postanowiliśmy od razu w ciemno diagnozować kolektor, wyjmując czujnik temperatury. Weszliśmy kamerką endoskopową do środka i stwierdziliśmy, iż czwarty kanał czwartego cylindra jest obmyty taki przez płyn. Później pewnie załączę jakieś zdjęcia, to będzie wiadomo, o co chodzi. Dlatego też rozbieramy kolektor. Żeby go rozebrać, to wiadomo, wszystkie rurki od przewodów, przewody paliwowe odpinamy. Już to zrobiłem wcześniej, żeby nie przedłużać na filmie. Przewody od paliwa dalej, aut. Odsuniemy je sobie na bok. Tutaj jest przewód główny zasilający pompę. Przewód wodny, możemy go sobie na bok odłożyć. O. Rozbieramy dalej układ wodny. Tutaj rura dolotowa, 3 śruby. Wyjmiemy także chłodnicę. Pójdzie, już jest luźna, pójdzie do góry. Odkręcamy bagnet. Uwolniamy wszędzie przewody wodne. I zaraz będę pokazał to dalej. No dobra, także woda uwolniona. Tutaj odpinamy podciśnienie, cyk, zaworek na bok. Odkręcamy tutaj korpus z klapą na bok i wyjdzie kolektor w kolejnym etapie. Kolejny etap prac, tak jak mówiłem, tutaj odkręcamy 4 śruby, cyk, dajemy na bok, tutaj EGR wysokociśnieniowy. Aut, 3 śrubki. O. No i kręcimy kolektor. Kolektor zdjęty, 5 śrub z góry, 4 śruby z dołu. I jak widać, czwarty cylinder obmyty. Także diagnoza trafna. Czyścimy, wymieniamy kolektor, uszczelki wszystkie nowe i składamy. Montaż w kolejności odwrotnej. Kolektor,
nowe śrubki wkręcone ręką do oporu, tam 20 N i 90 stopni. Tutaj klapa 8 N, AGR 9 N. Składamy wszystko do kupy. Lecimy dalej. Mamy wszystko jest poskładane do kupy. Najważniejsze, żeby wszystko poprzekręcać, wszystkie węże wodne, opaski pozapinać z powrotem. Składam jeszcze tutaj obudowę filtra powietrza, zalewamy układ wodą i jedziemy na jazdę wyróbną. Tutaj zrobiliśmy jeszcze taki, że tak powiem, aktualizację po mechanikowemu. Wyjęliśmy zbiorniczek z silikatem, znaczy woreczek z silikatem, żeby przypadkiem się nie rozpękł, bo później cały układ zatyka się właśnie tymi granulkami i powoduje to tylko problemy. Prace przy Skodzie Superb dobiegły końca. Problemy, z którymi przyjechał klient, czyli wciśnięty maksymalnie pedał sprzęgła, został rozwiązany. Auto dostało nowe sprzęgło. Przy okazji doszczelniliśmy na nowych śrubach koło zamachowe, ponieważ, tak jak wspominaliśmy wcześniej, wada fabryczna polega na tym, iż najczęściej przy śrubach jest za mało kleju i potrafi olej silnikowy przeciekać właśnie przez wał korbowy. Druga rzecz, którą klient zgłosił, a mianowicie wycieki płynu chłodniczego, też zostały zdiagnozowane. Wymieniliśmy kolektor. Trzecia rzecz, która ewentualnie, można powiedzieć, tutaj ustrzegła klienta przed kolejnymi problemami, to jest pękający woreczek z silika żelem. Wyjęliśmy go, także można powiedzieć, jeździć, obserwować. Do następnego.